Siemano, siemano. Witam w kolejnym odcinku z życia driftera, czyli codzienne przygotowania do sezonu. Czekam na Patryka, który właśnie idzie. Jedziemy do Warszawy, mam spotkanie jedno z sponsorem potencjalnym na ten sezon w centrum Warszawy, więc gruby temat. Później do Marka jadę, do Max Racing, ogarnąć parę rzeczy, do Subaru i na koniec pokażę wam, jak tam aktualny stan przygotowań, gdzie jesteśmy i jak to wygląda. O, jest i pan Patryk. Haha, zamknięte. Co nagrywasz? Ciebie. Po co? Tako, kręcę vloga. Poczekaj, aż z przodu usiądę. Pa, jak usiadłem. Siadła. Yo. To jest. Jak tam, panie? Dobrze. Dobrze. Szybko dojechałeś? To jest pod prąd jedziesz. Oj tam, oj tam. Bo bardzo ważna rzecz, którą musisz o mnie wiedzieć, że nie mam powiadomień na WhatsAppie. Ja też. Ja generalnie mam wyłączone, jako ciekawostka, wszystkie powiadomienia, jakiekolwiek mogą być w telefonie. A SMS-y? No nie, no tego właśnie nie da wyłączyć. No nie. A dzwonienie? No to mam wyciszone jakby dźwięki. Tylko drganie. No. No to ja mam tak samo. A w czym ci to pomaga? Sekret. No, Zdradziły. że patrzę na rzeczy, na powiadomienia, kiedy ja mam na to czas, a nie, że telefon się bije o moją uwagę. Tak, zgadzam się. No, w Jak dużym... siadam do czegoś, to wiesz, nic nie kradnie mojej uwagi, nie? No, dokładnie. Czy chodzi o koncentrację? Generalnie mamy dużo rzeczy do zrobienia w tym sezonie. Ja mam trochę swoich, Patryk ma trochę swoich, mamy trochę wspólnych i czasu nie jest dużo, więc... Gdybym się ogolić, żebym wiedział, że nagrywasz. Więc koncentracja się przydaje. Dobra, widzimy się w Warszawie, bo Patryk nie ogolony. No dobra, słuchajcie, Warszawa zaliczona, centrum. Jesteśmy po spotkaniu. Szykują się grube rzeczy. Będzie grubo w tym sezonie? Nie. Nie, no będzie się działo. W dużym skrócie, ale na razie jeszcze nie możemy zdradzić szczegółów. Ale jak są rozmowy w Warszawie, to chyba coś to znaczy. To znaczy, żeśmy... Nieważne. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Ale tym razem akurat tak. No. Ale tym razem akurat tak. Dobra, ja zrzucam Patryka i jadę do Marka. Dobra, słuchajcie, dojechałem do Marka z Max Racing. Siemano. Marek, jak tam Subaru? Kwiara jest wstawiona, nie widać w ogóle żadnych łączeń. Razem z Kamilem siedzieliśmy ostatnie noce i spawaliśmy, więc no sam zobacz, no nie widać, że były jakieś w ogóle straty. No. Na tylnym błotniku jakieś małe wgniecenie, ale to myślę, że nie przeszkadza, więc generalnie i tak laminaty to zakryją. A cały przód wymieniony, nie wiem, czy nawet nie jest lepiej niż było w oryginale, tak naprawdę. No. Generalnie fura przeszła odświeżenie, no tak jest odświeżona, zresztą wygląda jak w trakcie budowy, więc Marek tutaj naprawdę teraz kupę roboty wykonał, ale tak serio mówiąc to nie dla mnie. To nie jest moja fura. To nie to auto, nie mylcie właśnie. Ja akurat tak się złożyło, że równolegle robię po prostu innego GTK, a Paweł robi u siebie razem z Kamilem, go reanimują, więc jesteśmy Tak. po prostu na łączach. Inne fury, ale tu mamy jedną furę, możemy o niej powiedzieć czy nie? No już teraz jak powiedziałeś, to już nie ma wyjścia. No i, to wytniesz. i wrzuciłem na minę, nie? No taki mały przedsmaczek. Powiedz najpierw co to jest i pokażemy. To jest mini, który zawsze jest mistrzem drugiego planu na różnych zdjęciach u mnie. Tak wygląda ten miniak, który czeka na trochę wolnej chwili jeszcze u mnie. Silnik z Kawasaki Ninja, całe zawieszenie na rurce, w zasadzie kawałek podłogi tylko środkowej zostało. No trochę instalacji jeszcze brakuje, większość jakby dużych podzespołów jest zamontowanych, ale ciągle nie mam czasu, bo to taki mój projekt na wolne chwile, ale tych wolnych chwil w ogóle nie ma. W zasadzie odkąd zacząłem tak tutaj sobie działać u siebie, to w ogóle tego czasu nie ma i od tej pory ten samochód tak sobie czeka. Ale generalnie wygląda fajnie, przynajmniej miło się na niego patrzy. Nie no, wygląda przekozacko. No i ten Na patencik. patencie przód cały otwierany. Ale wypas. Konkretny zawiasik też jest. Nie no, brakuje instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, kilku w zasadzie pierdół tak naprawdę, jak się trochę, i atrapka wypada. O, Jak się tam. trochę ogarnę z innymi rzeczami i klienci nie będą rozbijać aut, to może się doczeka wyjazdu na tor, no. No. Jest napęd na tył, więc będzie można podriftować. Tak, zdecydowanie. Generalnie jak słyszycie, Marek dużo czasu odpoczywa, mało rzeczy robi, ale znalazł jeszcze czas, żeby zająć się nową rzeczą, której jeszcze w ogóle nie było na scenie polskiego driftu, a odpaliłeś nowy projekt. Podcast driftingowy backstage. Także zapraszam Cię na górę, żeby nie było, że wiesz, że to jest w ogóle w innym pomieszczeniu, to w sumie nie było takiej, wiesz, jeszcze nagranej drogi z dołu na górę, że to rzeczywiście To prowadź, panie. jest na górze. Driftingowy backstage. Tak to wygląda. O, Generalnie hello. jest może trochę ciasno, ale ogólnie
jakby nie ma potrzeby, żeby było tego miejsca więcej. Możemy sobie usiąść, możemy sobie pogadać. O, Kurde. wszystko wygłuszone. Liczymy na jakby dużą ilość pytań w zasadzie, które Ci zadamy, jak tutaj u nas w końcu będziesz. No tak, bo generalnie driftingowy podcast prowadzisz jeszcze z Maćkiem Z Kiwakiem. Maćkiem Kiwakiem, dokładnie. Jego dzisiaj nie ma, więc dlatego dzisiaj nic nie nagramy. I dzisiaj jest wieczór warsztatowy, więc to trochę też dzisiaj by nie zagrało, ale te pytania myślę, że śmiało można wymyślać i pisać i wtedy będziemy sobie gadać. Tak więc dawajcie znać w komentarzu, jakie pytania byście chcieli, żeby Marek albo Maciek mi zadali, a sam driftingowy backstage możecie obczaić na... W zasadzie na Spotify'u najlepiej. Na profilu Max Racingowym są linki, na YouTubie w zasadzie też można odsłuchać, więc kilka jest takich platform, które obsługują ten oto podcast. Sprawdzajcie, a ja lecę zaraz do Gdańska, pokażę wam jak wygląda prawdziwe Subaru. To moje. A to jest na niby. To jest na niby, to nie jest na niby, bo to wiesz, takie było trochę podkucha. No właśnie, ale wiele osób się złapało wcześniej, więc trzeba było to wyprostować. Dokładnie. Zbijamy żółwika i do zobaczenia. Siemanko. No to jak wygląda temat Subaru? Subaru aktualnie prezentuje się tak. Tada! Generalnie jeżeli chodzi o karoserię, no to jest właśnie na etapie lakierowania, ponieważ mieliśmy naprawy blacharskie, więc trzeba to zrobić. A następnym krokiem, którym aktualnie się zajmujemy, no jak widzicie, tu jest w ogóle cały body kit poza karoserią, czyli można powiedzieć, że taki zewnętrzny wygląd Subaru. Przygotowujemy właśnie teraz zderzaki, błotniki, wszystkie inne elementy, które są z laminatu do lakierowania. No jak możecie zobaczyć, to jest w ogóle przedni zderzak po crashu. Jako ciekawostka, sami wiecie jak auto wyglądało po łodzi, a zderzak tylko tutaj takie delikatne naruszenie, no wiadomo jakaś sprężynka, ale to jest detal dosłownie. Maska w ogóle cała nie ucierpiała, tak naprawdę jedyną rzeczą, którą musimy wymienić, no bo to nie ma sensu tego naprawiać, to jest błotnik, Lambo błotnik z Subaru. No tutaj to już za grubo było po prostu. Drzwi się lekko rozszczelniły, ale to będzie naprawione, bo to szkoda kupować całych nowych drzwi. No i próg taki trochę dostał. A cała reszta bodykitu można powiedzieć, że jest w całkiem dobrym stanie. No i będziemy musieli zdjąć okleinę, żeby polakierować na świeżo, wiadomo, wszystkie panele. No i na ten sezon szykuje się nowa oklejka. Będzie odświeżone Subaru. Sam jestem mega ciekawy, jak to jeszcze finalnie wyjdzie, ale prace są in progress. No tu jest tylny błotnik, a tu jest tylny zderzak. W ogóle to jest coś, na czym warto się zatrzymać. Dla mnie generalnie to jest kwintesencja driftu. Tak przetarty zderzak, jak i zarówno z drugiej strony. Jak generalnie o tym myślę, to aż mi się miło robi, bo to jest po prostu jechanie na totalnej, pełnej kicie, po bandzie, szurając zderzakiem, jaranko. Od Kiss the Wally generalnie też ucierpiała w Łodzi klapa. Tutaj był taki jeszcze kawałek tylnej klapy, no i po prostu przy właśnie Kiss the Wallach zaczęło się to wyrywać po prostu przez ten zderzak. To sobie utniemy na dole i będzie nadal cały czas dobrze. Tutaj zapasowe progi mamy. No a tak wyglądają flaki wnętrzności z Subaru. Wszystko poukładane. Tutaj mamy zestawik EcoMastera, wszystko cała elektronika. Tutaj jest wiązka. Tu są jakieś przewody. Shifter ręczny, przewody hamulcowe, alternator, kolektor. Tu mamy też kolektor z turbiną, półośka. No a tutaj pod foliką czeka JZ-cik. Silnik aktualnie czeka na rewizję, będziemy go rozbierać do ostatniej śrubki. Kamil będzie sprawdzał, czy wszystko jest ok po ostatnim rozłożeniu go do ostatniej śrubki i złożeniu na nowo. No bo mieliśmy awarię na początku sezonu. Od tamtego czasu na szczęście nic się nie działo, więc mega spoko, ponieważ no, chcemy być możliwie najbardziej przygotowani na ten sezon, bo się zaczyna zapowiadać naprawdę grubo, więc musimy być w pełni przygotowanym, żeby nas nic nie zatrzymało. Tak więc tak się prezentuje aktualnie Subaru. Temat cały czas in progress, działamy grubo, a teraz zapraszam Was na przekazanie felgi. Słuchajcie, wielkopomna chwila przekazania felgi z Subaru. Tutaj jest ekipa, która wylicytowała. Dziękujemy bardzo. Kupiliście pół koła za 3,5 koła. Może podpasuje do naszego, zobaczymy. Tak myślicie? A generalnie rozstaw jest Nissan i BMW, więc do BMW. Jak założymy, to wrzucimy zdjęcie. Do BMW podajcie. Skąd pomysł na ten zakup? O Jezu. Fajna inicjatywa, chore dzieci, więc myślę, że na pewno
komuś pomoże, nie? I dobra pamiątka pamiątka z pamiętnego wydarzenia. Tak. Ważna dla Pawła na pewno. Ważna dla mnie. Dlatego szacun dla niego No. za to, że postanowił ją oddać na licytację i przekazać komuś. Jaki plan? Co z nią zrobicie? Na złom? Będzie gablot, nie, będzie... Coś powiem, drogo wychodzi ten złom teraz w takim razie. No. Nie, wejdzie gablotka i myślę, że będzie stała gdzieś Fajnie. w domku. To czekam na fotę, jak się uda Będzie tą gablotkę zrobić. No. Ja przekazuję, ja pamiętam jeszcze parę mam, ale jako art będzie fajnie siedział na chacie.